Siemano, siemano, jadę przez góry i doliny filipińskiej dżungli. Prawie że kiedyś to była dżungla, 500 lat temu, a może nawet i 100. W sumie wszędzie naokoło dżungla, niedługo kawałek dżungla. Tak czy siak jadę na urodziny Karola, którego ponoć znam, który ponoć u mnie był. Jadę na urodziny do Ani Resortu. Przez góry i doliny, tak jak mówiłem. Możecie zobaczyć teraz na ujęciach z drona, jak piękne góry i doliny. Opowiem wam ciekawą historię na miejscu. No i tyle. Nie wiem, o co chodzi z tym spuchniętym ryjem. Przez tydzień nie jadłem, żebyście nie narzekali, że w tym vlogu mam spuchniętego ryja. I specjalnie mówię szybciej, żeby nie było, że jestem naćpany. Safety first! A to jest jedna z sytuacji na drodze. Akurat pan sprzedający bułki zjeżdża swoim turbopojazdem, ale jak się jeździ po filipińskich drogach, to trzeba być przygotowanym na wszystko. Nawet na takiego pana z bułkami jadącego trajkiem, bo można jechać na przykład 110 na godzinę, bo jest dobra droga, tak jak tutaj teraz, a nagle się spotyka takiego pana, który jedzie 5 na godzinę, bo szuka klientów, którzy kupiliby trochę glutenu. No i nagle ze 100 do 5 trzeba bardzo szybko zwolnić. Także takie sytuacje trzeba brać pod uwagę, jeżdżąc przez góry i doliny filipińskiej dżungli. Muszę kupić wódę. Mimo tego, że nie piję, to na krzywy ryj nie pójdę. Nawet nie czuję, od kiedy rymuję, to zabijam nudę. A jak nie będę miał co robić, to otworzę z hot dogami budę. Dobra. Na krzywy ryj nie pójdę. Ostatnio mi powiedzieliście, że poszedłem na krzywy ryj na fiestę. Co nie jest prawdą, bo poszedłem na prosty ryj, bo na fiestę się nie przynosi żadnych gadżetów. Ale faktycznie pomyślałem sobie, że następnym razem, jak nas ktoś zaprosi w taki sposób na fiestę, to też coś przyniesiemy. A teraz Buda. Kupuję Fundador Double Light. Kosztuje 410 peso, czyli około 30 zł. This is 1 liter? Yeah. Okej, litrówka. No alkohol tutaj jest tani, także jakby ktoś chciał się zapić na śmierć na Filipinach, to zapraszam serdecznie. Można to zrobić bardzo tanio. Inżynierowie z filipińskiej Petrobudowy wybudowali ten most dosłownie 3 miesiące temu i już jest cały rozwalony. Tutaj jest tylko jeden element, pokazuję wam. Z tyłu jest rozwalony jeszcze i to jest ogólnie most, który budowali, bo drugi most już był stary i się zawalił dosłownie, nie wiem, 2 miesiące przed wykończeniem tego mostu. Zawalił się centralnie, kilka osób zginęło. Wpadło parę aut do rzeki. Tutaj jest duża rzeka, jak widzicie. Kilka osób niestety się utopiło. Zawalił się most, który był tutaj. O, nie wiem, czy tam będzie widać. Coś tam powinno być widać. Tak, tutaj był drugi most. On niestety centralnie się zawalił. I na początku, jak przejeżdżaliśmy tym mostem z żoną, to też tak szybko, bo żeby przeżyć. Bo wiadomo, inżynierowie z Petrobudowy to nie tylko w Polsce istnieją. O, tutaj możecie zobaczyć kolejne elementy powycinane, już przygotowane do wylewki znowu. Od razu lepiej. Jedna z niewielu rzeczy, od których jestem uzależniony. Kawa. Słuchajcie, do tematu odcinka, czyli dlaczego zostawiła mnie żona, w sumie clickbait trochę,
bo mnie nie zostawiła. To znaczy rozstaliśmy się na 2 tygodnie, ale to zaraz wam powiem dlaczego. A o co chodzi z tym dronem? To po prostu bateria mi puchnie, druga bateria mi puchnie. Kupiłem nową baterię i myślałem, że będzie ok, i dosłownie po miesiącu znowu zaczęła mi puchnąć bateria do tego stopnia, że pękły tam już plastiki i boję się, że w pewnym momencie albo ta bateria wybuchnie. To już mam nadzieję, że nie, ale jeżeli to mam nadzieję, że nie w moich rękach czy przy mojej twarzy, ale boję się, że po prostu te plastiki puszczą i muszę owijać taśmą. Bo jeżeli puszczą i pękną tam bardziej, nie w baterii, tylko w dronie, one już są popękane od tego, że ta bateria wypiera i wychodzi, więc muszę tą baterię przyklejać taśmą. No i muszę w ogóle do DJI Polska się odezwać na jakąś rozmowę. Widziałem ostatnio, że Pająk dostał drona od nich. Pozdro, Pająk, w ogóle fajnie, że robisz te obozy. Okej, tematy odcinka. Rozstaliśmy się. Nie rozstaliśmy się tak naprawdę, rozstaliśmy się po to, żebym ja mógł pracować nad płytą, no i żeby moja żona mogła trochę spędzić czasu z rodziną. Faktem był to moment taki, że trochę się pokłóciliśmy, no nie udawajmy, że się nie kłócimy, bo każda para się kłóci. Już byłem w tylu związkach i nie ma opcji, żeby się nie kłócić. No i oczywiście tutaj dochodzą różnice kulturowe, różnice wiekowe i tak dalej, ale oboje stwierdziliśmy, że okej, to dobra, wykorzystajmy ten czas na to, żeby się po prostu zchilloutować od siebie i ja skupię się na muzyce. Płyta będzie do końca tego roku. Przepraszam wszystkich, którzy zapłacili preordery, to najbardziej mnie w sumie boli, ale obiecuję, że do tego roku płyta już będzie. Już wysłałem do kilku osób preview płyty, żeby jakiś tam feedback, które kawałki mają wejść na płytę, a które nie. Także jeśli chodzi o iJane, to w sumie zaraz po nią jadę. Impreza, a nie, sorry, jadę po nią jutro, bo jadę na imprezę najpierw i jutro odbieram żonę, także cieszę się bardzo, ona też się cieszy, nie możemy się doczekać naszego spotkania. A jakby się to wam wydawało dziwne, że dlaczego ona musi być gdzieś tam u rodziców, jak ja nagrywam, no to są takie rzeczy, że po prostu ja śpiewakiem jakimś wielkim nie jestem. No i ogólnie od czego jest autotune, tak? Tylko że ja słyszę w słuchawkach, jak nagrywam, jak drejapę, już z autotunem i z efektami, i to brzmi dobrze, bo jest sprocesowane, a ona, jeżeli jest za drzwiami, to słyszy po prostu jakby zarzynali świnie albo coś takiego. Nie no, przesadzam, ale na pewno brzmi to komicznie i to powoduje, że ja nie mogę się otworzyć i po prostu eksperymentować też ze swoim wokalem i no nie mogę się skupić na pracy tak naprawdę, bo się ograniczam, bo mam w bani, że ona słyszy i to brzmi po prostu jakoś makabrycznie. Dlatego te ostatnie 2 tygodnie ja mega skupiałem się na szlifowaniu płyty. Niedługo. Ja jestem mega zadowolony z tego, jak wygląda. Wiem, że każdy tak mówi, wiem, że każdy artysta tak mówi, wiem, że niektórzy z was twierdzą, że ja nie jestem artystą, ale większość ludzi, którzy mnie znają całe życie, od samego początku mówią, że jestem artystą w różnych tematach, także podejrzewam, że mają rację. Niedługo się do tym przekonamy. Myślę, że teledyski promujące zaczną się niedługo i będzie, podejrzewam, kontrowersyjnie. Kontrowersja się sprzedaje, więc dlaczego nie? Yeah, it's a video, but you want a photo, yeah? You want a photo? But if you want a photo, I can make photos also. Stand by you when you're falling, when the river is calling. I said I love you forever. So how is it to work in Palo Beach? So nice. So nice, yeah? Of course, what you gonna say if your boss will see the video and you say it's not nice, you're gonna be fired. Yeah. So you have to pretend it's nice. Then a touch of your sweet desire. Well, we're all built in right. We just have to hold on.
Dobra, siema, Palmowy Raj, chcieliśmy cię pozdrowić, tutaj paru chłopaków też chciało, którzy cię oglądają. Dobra robota, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy, właśnie oglądamy twój nowy film. Dzięki za to, że zrobiłeś o mnie fajny film. Pozdrawiam. Nara. Zapraszamy. Zapraszamy, tak. Tutaj będziesz mógł coś nakręcić zawsze. Wpadnij do nas, jesteś mile widziany. Tak jest. Inwestor? Inwestor? Początek. Siema Mariusz. Siemandero. Shoutouta robimy dla tego pana, który niedawno otworzył kanał polski. Mariusz Szpakowski. Mariusz Szpakowski, tak, już vloger znany, ale na wodach międzynarodowych, a na polskim morzu dopiero raczkujący, początkujący. Dlatego wpadajcie do niego na vloga. Jak się nazywa ten vlog? Mariusz Szpakowski. Tak jak ja, no. I o czym jest ten vlog? Życie na Filipinach. Te same smutne życie na Filipinach. Same smutne historie u mnie. są u ciebie. Podobne. Tak. No, to jak lubicie smutne historie z Filipin, to wpadajcie do Mariusza na kanał. Zapraszam, dzięki wielkie. Dzięki wielkie dla tych, co wpadają, no i mordo, powodzenia. Dzięki. No i jest jeszcze kanał anglojęzyczny, bo też ludzie anglojęzyczni mnie oglądają, który się nazywa Daydream Vlog i linki do tych kanałów poniżej. Oglądajcie Mariusza, peace. Watching the Friday, we'll be safe from the devil's choir. I stand by you when you're falling, when the river is calling. I said I love you forever, we can make it together. No, co tam się dzieje? No, chciałem, żebyś pozdrowił Anię. Okej, pozdrawiam Anię. Myślałem, że Ania będzie tutaj, że to jest live, Ani a nie ma. Ani A my nagrywamy dla Ani pozdrowienia, które we vlogu też będą. Ja nie jestem pewien, bo nikt nie wie, że tu jest. No to lepiej się zdecyduj, bo wiesz, niedługo będzie za późno. Może chcesz kogoś pozdrowić? Kogo pozdrowić? Nie masz nikogo do pozdrowienia? Znajomych z Polski, rodzinę. No i już. A ja też mogę pozdrowić, czy Proszę nie? cię bardzo. A ja chciałbym pozdrowić moją córkę Maję, mojego syna Kacpra i Karinkę, której nie mogę widzieć od długiego czasu. Zdróweczka wam życzę. Pozdrawiamy. A miałem wam powiedzieć coś ciekawego u Ani na imprezie i zapomniałem. To już wam mówię, bo ostatnio mnie takie wspomnienie naszło z dzieciństwa, jak pierwszy raz pamiętam, tato dał mi rozbić jajko do jajecznicy, bo jako dziecku to się wydawało po prostu zadanie jakieś nie do ogarnięcia, po prostu tak ryzykowne, a co się stanie, jak się rozbije nie do patelni, tylko gdzieś poza. Pamiętam, jak obserwowałem, jak właśnie tato wbijał jajka do patelni i podziwiałem go za to, że robi to z taką precyzją i za każdym razem jest po prostu sukces. I tak sobie myślałem, że właśnie jak to dziecko, tak bojące się wbić to pierwsze jajko do patelni, to było coś takiego, Jezus Maria, tylko żeby się udało. Tak jest w naszym życiu z podejmowaniem decyzji każdych, ryzykownych, mniej ryzykownych. To po prostu jest jak to jajko. W najgorszym wypadku i tak nic takiego się nie stanie. Także wbijajcie jajka do patelni, nie bójcie się, najwyżej jajka będą za patelnią. To jest metafora, jakby ktoś nie wiedział. Ogólnie chodzi mi o to, żeby ryzykować w życiu, podejmować decyzje te, które gdzieś tam nas straszą w głowie, ale czujemy, że chcielibyśmy, tylko się boimy. Tak jak właśnie to dziecko z tym pierwszym jajkiem. Podejrzewam, że każdy z was przechodził podobną sytuację w życiu kiedyś. Wątpię, żebym był na tyle inny, że to tylko ja tak miałem z tym jajkiem. Yeah. When things go wrong, it's easy to sing a sad song. Seems like
was your time with your parents? Good. Good. You miss me? So much. I miss you so much. Breaks my heart seeing you struggle with the things you do, carrying the one on your shoulder. When did we become so much older? Now I wish I could say Ten zachód słońca jest tak przegięty, że aż muszę go wam pokazać. Wyjdę na balkon. Zobaczcie na te kolory. Po prostu mistrzostwo świata. No dobra, no to tym uroczym, kolorowym, przepięknym, magicznym, spontanicznym zachodem słońca zakończmy ten odcinek. Peace!